Cześć wszystkim. Dożyliśmy czasów, w których każdy z nas nie rozstaje się ze swoim smartfonem. Skoro korzystamy 24 godziny na dobę z telefonu, to dlaczego nie otwierać nim bramy? To wszystko jest możliwe dzięki sterownikowi LN Brama Wi-Fi marki Proxima. Krzysztof Janusz, zapraszam. LN Brama Wi-Fi to jednokanałowy odbiornik zasilany 230V napięciem zmiennym. Sterownik musi znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi z dostępem do internetu. Sterownik posiada klasyczny kontaktron, czyli sensor, dzięki któremu użytkownik wie, czy brama jest zamknięta. Całość obsługiwana jest za pomocą darmowych aplikacji Tuya Smart lub aplikacji Smart Life. Za pomocą omawianych programów można przede wszystkim sterować bramą, dodawać uprawnienia innym smartfonom, innym użytkownikom. W aplikacji można dodać harmonogram zdarzeń, na przykład zamknąć bramę codziennie o godzinie 22. Oczywiście posiadacie pełną historię otwarć oraz zamknięć bramy. Możecie również otrzymać od aplikacji alarm, gdy brama będzie zbyt długo otwarta. A teraz zaproszę Was do drugiej części, w której pokrótce pokażemy Wam montaż sterownika, instalowanie i obsługę aplikacji. Moi drodzy, przypomnę, iż sterownik LN Brama Wi-Fi marki Proxima zasilany jest napięciem 230V, więc zanim podłączycie zasilanie, najpierw podłączcie przekaźnik do centrali napędu, do wejścia krok po kroku. My podłączyliśmy akurat w naszym napędzie Proxima G1000 wyjście przekaźnikowe do zacisków GND oraz PB. Podłączyć należy również kontaktron, czyli nasz sensor, dzięki któremu w aplikacji będziecie mieli informację, czy brama jest zamknięta i jak my go podłączyliśmy. Podłączyliśmy go, moi drodzy, do wózka szyny. Element oczywiście nie bezprzewodowy do wózka szyny, zaś drugi element kontaktronu, element przewodowy, umieściliśmy na szynie. A teraz przejdziemy do instalacji aplikacji. Do zainstalowania aplikacji oczywiście będzie niezbędny smartfon. Przyda się również instrukcja, na której widnieją kody QR, które nas przekierują do pobrania jednej z dwóch aplikacji. Te kody oczywiście pojawiły się w trakcie filmu, także możecie też je wykorzystać. Cóż, klikamy zatem, wybieramy nasz aparat w naszym smartfonie i ściągamy jedną z dwóch aplikacji. Ja wybrałem akurat aplikację Tuya. No i musimy teraz uzbroić się w cierpliwość przy pobieraniu tejże aplikacji, która z tego co pamiętam waży około 100 MB, a niecałe 95. Także chwileczkę trzeba poczekać, ale myślę, że warto. Super, aplikacja pobrana. Jeszcze się musi oczywiście zainstalować. Otwieramy naszą aplikację. Wyrażamy zgodę na politykę prywatności. I teraz, moi drodzy, możemy się zarejestrować w tym miejscu. Ja już posiadam konto, więc klikam mam już konto. No i cóż, trzeba wprowadzić numer konta. Numer konta, czyli wprowadzamy nasz adres e-mail, wprowadzamy hasło. Musimy oczywiście wyrazić zgodę na politykę prywatności, podpisać de facto w ten sposób umowę i klikamy zaloguj się. Zalogowaliśmy się, przechodzimy do aplikacji, wyrażamy bądź nie, oczywiście zezwalamy na powiadomienia. Moim zdaniem warto zezwolić na te powiadomienia, gdyż będziecie mieli informację, na przykład, że ktoś otworzył bramę. No i cóż, trzeba by dodać nasze urządzenie do naszej aplikacji. I w tym celu warto na chwileczkę zdjąć zasilanie ze sterownika. Ponownie podłączamy zasilanie. Charakterystyczne jest to, że w trybie parowania dioda w sterowniku powinna zacząć pulsować, czyli ona też poszukuje Wi-Fi. No i cóż, w aplikacji w prawym górnym rogu klikamy dodaj urządzenie, potwierdzamy, zezwalamy. No i cóż, nasz sterownik, moi drodzy, już się odnalazł. Zatem dodajemy go, ale musimy przed jego dodaniem wpisać hasło do naszego Wi-Fi. Tak też czynimy.
urządzenie teraz nawiązuje komunikację z naszym modułem Wi-Fi. Ten proces też może chwileczkę potrwać, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. O, udało się, klikamy zakończ. No i w tym momencie, moi drodzy, możecie sterować bramą za pomocą aplikacji. Jak widzicie, przychodzą do mnie oczywiście powiadomienia, chmureczki przyszły, że brama się otwiera. Brama jest otwarta, oczywiście możecie sprawdzić i historię sterowania bramą i możecie sobie ułożyć tutaj dodatkowe harmonogramy. Możecie też zrobić sobie jakąś funkcję odliczania, ale przede wszystkim w ustawieniach możecie sobie zrobić przypominajkę, że na przykład brama jest ponad 10 minut otwarta. Przy okazji też widzę, że jest sterowanie głosowe, którego przyznam szczerze jeszcze nie wykorzystałem, ale to może w kolejnej odsłonie. Moi drodzy, jak zwykle więcej szczegółów od doradców handlowych oraz na stronie proxima.pl. Ale zanim to jeszcze sprawdźmy, czy jak zamknę bramę, to będziemy widzieli status bramy, czy jest zamknięta. Idealnie i powiadomienie przyszło, iż brama jest zamknięta. Ikonka też sugeruje zamkniętą bramę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.